Cześć! Dzisiaj w Muzycznym Subiektywie wyjdziemy poza lata 60. i 70., ale tylko trochę, bo wylądujemy na początku 90. I to nie z zupełnymi nowicjuszami, tylko z rockowymi weteranami. Jeden z nich był gitarzystą jednej z największych, o ile nie największej, grupy w historii rocka, Led Zeppelin. Drugi, jako wokalista, miał za sobą kilkuletnią przygodę z Deep Purple oraz światowy sukces z Whitesnake. Teoretycznie konkurencja, a jednak Jimmy Page i David Coverdale pokazali światu, że miłość do muzyki jest wysoko ponad takimi podziałami. Jak doszło do tej współpracy? Co sądził o niej Robert Plant? Jaką rolę odgrywają w niej nowojorscy taksówkarze, magnetofon za $50 i MTV oraz dlaczego skończyło się na zaledwie jednym albumie? W nowym odcinku Muzycznego Subiektywu duet Coverdale-Page. Zapraszam! Zanim panowie spotkali się w studio, musieli oczywiście w ogóle się spotkać. A do tego czasem trzeba dojrzeć albo zostać popchniętym. W tym przypadku można w sumie mówić o obu czynnikach. A żeby lepiej je zrozumieć, warto spojrzeć na karierę obu muzyków kilka lat wstecz. Jimmy Page bardzo długo ponosił się po ciosie, jakim była śmierć Johna Bonhama, a w konsekwencji rozwiązanie jego ukochanego dziecka, czyli Led Zeppelin. Niemały wpływ miało na to również uzależnienie od heroiny, z którym gitarzysta poradził sobie dopiero około roku 1983. Jego próby powrotu do muzycznego biznesu przyniosły m.in. współpracę z dawnym wokalistą Led Zeppelin Robertem Plantem oraz kolegą z czasów The Yardbirds Jeffem Beckiem w projekcie The Honey Drippers, a także udział w nagraniu płyty Roya Harpera Whatever Happened to Jugula. W latach 1985-86 połączył siły z Paulem Rodgersem, dawnym wokalistą Free i Bad Company, pod szyldem The Firm, wydając 2 albumy. Współpraca zakończyła się dość szybko, być może ze względu na słabą sprzedaż drugiej płyty, chociaż potem muzycy twierdzili, że to po prostu nigdy nie miał być długoterminowy projekt. 2 lata później Jimmy wydał pierwszy i jedyny jak dotąd album solowy Outrider, który dotarł w USA do miejsca 26, w Wielkiej Brytanii oczko niżej. Dla artysty pokroju Page'a to z pewnością nie był sukces, ale też płyta nie była jakaś wybitna, a recenzenci jechali głównie po mało spójnym repertuarze, za co obwiniano przede wszystkim fakt, że w 1/3 były to utwory instrumentalne, a pozostałe 2/3 piosenek podzieliło między siebie aż 3 zaproszonych do pomocy wokalistów: John Miles, Chris Farlow i Robert Plant. Płyta rodziła sobie na listach średnio, ale dzięki niej Page ruszył wreszcie tyłek w dłuższą trasę, która sprzedawała się dużo lepiej niż sam album, bo na koncerty ludzie przychodzili oczywiście z nadzieją, że usłyszą też trochę Zeppelina. Poza tym Jimmy miał możliwość odwdzięczyć się Plantowi występem na jego albumie Now and Then z tego samego roku. Niepowodzenia Outridera było z pewnością jednym z powodów, by Jimmy zajął się na nowo tym, co było zawsze jego priorytetem, czyli Led Zeppelin, a to za sprawą pracy nad remasterowaniem utworów słynnego kwartetu na 4-płytową kompilację Led Zeppelin oraz jej skromniejszą 2-płytową wersję o tytule Remasters. Te wydawnictwa spotkały się z dużo żywszym zainteresowaniem publiki niż jego płyta solowa, a gdy jeszcze Page pojawił się dość nieoczekiwanie na koncercie Planta podczas festiwalu w Knebworth w 1990, zarówno prasa, jak i publika zaczęły oczekiwać, że dojdzie do reaktywacji tej legendarnej formacji. I nie żeby Jimmy miał coś przeciwko temu. Wiadomo, że czas leczy rany, a to było przecież dzieło jego życia, tylko głupi nie chciałby go kontynuować. Rzecz w tym, że do tego tanga trzeba było jeszcze co najmniej tego drugiego, a Robert, mimo początkowej zgody, rozmyślił się i odrzucił propozycję powrotu. Po pierwsze, wolał skupić się na swojej karierze solowej, którą, w przeciwieństwie do Page'a, rozwijał konsekwentnie przez całe lata 80. Nawet jeśli nie zawsze chadzał ścieżkami, których fani Zeppelina oczekiwaliby od swojego idola. Po drugie, niespecjalnie interesowało go wskrzeszenie przeszłości. Zdawał sobie bowiem świetnie sprawę z faktu, że choćby nie wiem co robili, to nigdy nie wypadnie to równie przekonywująco co pierwowzór. A czego dowodem były, litościwie mówiąc, mało udane występy grupy reanimowanej na chwilę podczas koncertu Live Aid w 85 czy na 40-leciu wytwórni Atlantic w 88. W tej sytuacji Jimmy Page również postanowił zająć się kolejną płytą solową. Problemem był jednak brak odpowiedniego wokalisty. Jego najbardziej oczywisty i najbardziej pożądany wybór nie miał na to ochoty. Z kolei przykład Outrider pokazywał, że nawet zaangażowanie znanych nazwisk
nie gwarantuje sukcesu. Potrzeba było jeszcze twórczej iskry, a tę nie tak łatwo wykrzesać. Gitarzysta utonął ponoć w stosach kaset magnetofonowych z próbkami śpiewu przesyłanych mu latami przez skorych do współpracy profesjonalistów, półprofesjonalistów i amatorów, ale nie usłyszał na nich niczego ekscytującego. Na szczęście w podobnym impasie znalazł się inny rockowy wyjadacz, David Coverdale. Po ostatnim koncercie światowej trasy Liquor and Poker, który odbył się 26 września w tokijskiej hali Budokan, lider Whitesnake ogłosił rozwiązanie, czy przynajmniej zawieszenie działalności zespołu. Ogromny sukces komercyjny, jaki stał się ich udziałem, zwłaszcza od czasu albumu 1987, zbierał swoje żniwo. Artysta był wyczerpany, ale też niepewny co do swojej dalszej drogi. Glam metalowy image, który w dużym stopniu przyczynił się do tego sukcesu, zdecydowanie przestał mu leżeć i gwiazdor potrzebował czasu, by zastanowić się nad kolejnym krokiem w karierze. Jak sam wspomina, byłem bardzo rozczarowany pracą z Whitesnake, gdyż to, co było marginalne w pracy muzyka, udział w wideoklipach, kontakty z prasą i makijaże, nagle stało się ważniejsze niż komponowanie czy śpiew. Zastanawiał się nawet nie tak długo, bo już w marcu 1991 doszło do spotkania z Jimmym Page'em. Co do tego, kto je zaaranżował, wersje nieco się różnią. Według wersji gitarzysty sprawie nadał tempo Brian Good, jego ówczesny menadżer, który podsunął podopiecznemu pomysł, by rozważył współpracę z Coverdale'em. Według wersji wokalisty obu muzyków połączył jego ówczesny agent koncertowy Rod McSween. Według jeszcze innej to John Kalodner, szef działu A&R, czyli Artists and Repertoire w wytwórni Geffen, do której w tym okresie należeli obaj wykonawcy, był inicjatorem tej współpracy. Jakby nie było, do spotkania doszło w Nowym Jorku i muzycy szybko odkryli, że bez problemu się dogadują. Mogło więc myśleć o wspólnym tworzeniu. Według wspomnień piosenkarza, dodatkowym impulsem była reakcja przypadkowych widzów, którzy zauważyli ich spacerujących po Manhattanie. Ponoć kierowcy taksówek zatrzymywali się, tamując oczywiście ruch i podekscytowani pytali, czy zamierzają razem pracować. No, czy trzeba lepszej motywacji? Z Nowego Jorku muzycy ruszyli do domu Coverdale'a w Lake Tahoe w Nevadzie, gdzie w jego prywatnym studiu zaczęli pracę nad materiałem, kontynuowane później m.in. na Barbadosie. Według wspomnień Page'a pomysły na kawałki zaczęły pojawiać się bardzo szybko, bez żadnego konfliktu osobowości i forsowania swoich pomysłów. Także zanim mieli okazję wejść do porządnego studia, by nagrać taśmy demo, na początku korzystali ze zwykłego magnetofonu kasetowego za 50 dolców. Zaczynali bardzo oszczędnie. Gitara akustyczna, mały wzmacniacz Vox, taśma z podkładami perkusyjnymi i magnetofon. Jesienią tego samego roku muzycy ostatecznie podpisali kontrakt z Geffen, zaczęli też kompletować skład potrzebny do nagrania albumu. Oczywiście do tego czasu w muzycznym świecie i mediach rozniosły się już wieści o tej co nieco dziwnej, a może nawet kontrowersyjnej współpracy. Dlaczego tak była oceniana? No cóż, głównym powodem była osoba wokalisty. Po pierwsze, sporo grono fanów Page'a uważało, że gitarzysta obniża loty, wiążąc się z artystą, ich zdaniem, gorszego sortu. Pogardzali oni liderem Whitesnake za ostatnie kilka lat jego kariery, podczas których stał się oczywiście mega gwiazdą, ale też królem plastikowych teledysków i tapirowanych włosów, a jego hity dla wielu stanowiły synonim kiczu lat 80. No i okej, to się oczywiście jednym podobać mogło, drugim niekoniecznie. Ja osobiście za tym bardziej komercyjnym wydaniem Whitesnake nie przepadam, ale odmawiać w związku z tym Coverdale'owi talentu wokalnego, no to już jest lekka przesada, bo gość jest przecież świetny. Poza tym, jeśli weźmiemy pod uwagę flirt Roberta Planta z muzyką taneczną w połowie lat 80., no to i jemu można by przypiąć łatkę kiczowatości i schlebiania popowym gustom. Pojawiał się jednak jeszcze drugi argument, mianowicie, że gwiazdor zwyczajnie naśladuje czy wręcz kopiuje Roberta Planta. No i faktycznie, coś w tym było. O ile David z czasów Deep Purple wokalisty Zeppelin niespecjalnie przypominał, nie tylko wokalnie, ale i fizycznie, o tyle już w Whitesnake, zwłaszcza tym z drugiej połowy lat 80., tych podobieństw można było zauważyć całkiem sporo. Zarówno w zachowaniu na scenie i w wyglądzie, jak i w sposobie śpiewania. Dość powiedzieć, że dla wielu słuchaczy, no w tym i dla mnie, ich wielki hit Still of the Night z 87, no to jest ewidentne nawiązanie do stylu Zeppelinów. Plant posunął się nawet do tego, że z czasem zaczął nazywać swojego konkurenta David Cover Version. Przy czym warto zauważyć, że zaczął to robić dopiero po gigantycznym sukcesie, jaki tamten odniósł. Najwyraźniej zazdrosny, bo wcześniej jakoś mu to nie przeszkadzało. Atakowany lider Whitesnake w pewnym momencie nie zdzierżył
i nie pozostając mu dłużny stwierdził w jednym z wywiadów, że nie wysłałby Plantowi nawet kociej karmy, gdyby tamten głodował. No cóż, to tylko pokazuje, że artyści też są jedynie ludźmi, a panowie wokaliści to w ogóle przez jakiś czas zachowywali się jak dwie blondynki, które się zorientowały, że przyszły na imprezę w takich samych sukienkach. Żeby oddać sprawiedliwość Davidowi, po latach przepraszał za złe rzeczy, które w trakcie tej słownej wojny powiedział o Plancie, którego generalnie uwielbia i szanuje. Nie słyszałem, żeby Robert zrewanżował się tym samym, no ale może do tego doszło, tylko po prostu nie znalazłem nigdzie takiej informacji. W każdym bądź razie zarzut o to, że Coverdale jest jakoby imitacją Planta, czy może Plantem drugiej kategorii, sugerował, że Jimmy Page albo chce się odegrać na dawnym koledze za jego fochy i niechęć do reaktywacji Zeppelina, albo szuka kogoś na maksa zbliżonego, bo nie potrafi uwolnić się od przeszłości. Sam Plant komentował decyzję Page'a o tym, z kim poszedł, oczywiście w przenośni, do łóżka, siląc się na dyplomację, ale jednak czasem pozwalając sobie na zgryźliwość i uszczypliwość. No, uwielbiam go, ale nie da się ukryć, że zachowywał się trochę jak pies ogrodnika. Gitarzysta był chyba do tego przyzwyczajony. Ponoć Plant pozwalał sobie na docinki pod jego adresem już przy okazji promocji albumu Outrider. Nie wiem trochę dlaczego, bo przecież sam pomagał w jego powstawaniu. Warto dodać, że i sam David nie był do końca przekonany do tej współpracy, przeczuwając właśnie tę burzę w szklance wody. Z drugiej strony była to dla niego szansa, by odciąć się od tej glamowej przeszłości i zacząć nowe rozdanie, więc ostatecznie wahania porzucił. Na szczęście główny motor, czyli Jimmy Page, miał te wszystkie zarzuty czy drwiny głęboko gdzieś, zamiast tego skupiając się na samym projekcie, a malkontentom odpowiadając: mamy tę samą wielkość stopy, palimy te same papierosy i ja to nazywam partnerstwem. Pasujemy do siebie. Z podobnych pobudek panowie nie zaprzątali sobie specjalnie głowy znalezieniem oryginalnej nazwy dla projektu. Pojawił się przez moment pomysł na nazwę Legends, ale brzmiało to zbyt patetycznie i pretensjonalnie, więc postanowili zostać przy swoich nazwiskach. Skład zespołu potrzebny do nagrania albumu uzupełnili Danny Carmassi, wcześniej członek Montrose i Heart na perkusji, oraz Ricky Phillips z Bad English i Jorge Casas na basie. Pierwsze podejścia do nagrań poczyniono już w listopadzie 1991 w Vancouver, w Little Mountain Studios. To tam nagrano przede wszystkim ścieżki sekcji rytmicznej. Duet nie spieszył się specjalnie, bo sesje trwały również przez sporą część następnego roku, poza Vancouver również w Nevadzie i Miami, gdzie w Criteria Studios rejestrowano wokal. Zaś ostatnie dogrywki robiono w słynnych studiach Abbey Road w Londynie. Prace przedłużały się również z powodów osobistych. W pewnym momencie David Coverdale musiał zostawić wszystko, by opiekować się śmiertelnie chorą matką, a potem potrzebował czasu na pogodzenie się z jej odejściem. Page cierpliwie poczekał, angażując się m.in. w pracę nad kolejnym składankowym boksem Led Zeppelin, ale też na przykład biorąc udział w ceremonii wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame zespołu The Yardbirds, którego niegdyś był członkiem. Coverdale wspomina też, że w tym okresie jego czasowej nieobecności, Brian Good, menadżer Page'a, naciskał na gitarzystę, by kontynuował pracę, rezygnując z udziału wokalisty w całym przedsięwzięciu i zamieniając projekt w swoją płytę solową. Trzeba przyznać, że Jimmy zachował się jak prawdziwy dżentelmen, dotrzymując raz danego słowa i umowy przypieczętowanej z Davidem uściskiem dłoni. Wszystkie utwory na płycie sygnowali obaj muzycy w duchu równości. Dobrze pokazuje to również inną prawdę o tej współpracy. Oczywiście można zarzucać Page'owi, że chciał podziałać z kimś, kto wygląda i śpiewa jakiego były wokalista. Ale gitarzysta potrzebował też kogoś, kto stworzy z nim duet kompozytorski z prawdziwego zdarzenia. I z tego zadania Coverdale moim zdaniem wywiązał się doskonale. Sam Page podkreślał po latach: nagle powrócił ten prawdziwy, jedyny w swoim rodzaju impuls kreatywności. Czuję, że trafił znów prosto do mojego serca. Płytę nagrywano analogowo. Page chciał ciepłego brzmienia, nie sterylnego, jakie jego zdaniem oferowała cyfrowa rejestracja dźwięku.
Poza tym, mając dość czasu studyjnego na różne eksperymenty, które przecież od zawsze lubił, mógł pobawić się chociażby ze ścieżkami gitary. Jak wyjaśnia, sygnał z gitary był rozdzielany na 2 lub 3 wzmacniacze, z których każdy był odmiennie uregulowany. Dopiero potem to, co wychodziło z każdego wzmacniacza i było rejestrowane na osobnej ścieżce, miksowano w pojedynczy dźwięk. W wielu numerach Jimmy nakładał też wiele ścieżek gitar, i to różnych, elektrycznych i akustycznych, 6-strunowych i 12-strunowych. Na potrzeby sesji wytrzasnął nawet skądś dulcimer. Gitarzysta wspomina, że ostatni raz tak dobrze bawił się w studiu jeszcze w czasach Led Zeppelin. Nie wszystkie pomysły były nowe. Na przykład akustyczny początek do Shake My Tree sięgał czasów sesji do Into the Outdoor, ostatniego regularnego albumu studyjnego Led Zeppelin z roku 1979, który koledzy gitarzysty wówczas jednak odrzucili. Podobnie jak Paul Rogers, gdy Page próbował go nim zainteresować na etapie The Firm. Dopiero Coverdale zapalił się do tego pomysłu i wyszło rewelacyjnie. Nic dziwnego, że był to numer otwierający album, w którym Page od pierwszych dźwięków czarował znów swoją grą. Najpierw na gitarze akustycznej, później elektrycznej, a Coverdale wtórował mu rasowym wokalem, z początku brzmiącym, jakby ktoś przejechał po nim papierem ściernym, co tylko dodawało mu uroku. Chociaż też sugerowało, że pan śpiewający nie jest już pierwszej młodości. Do tego mamy te świetne akcenty basu i werbla. No, prawdziwa petarda. Panowie nie spuszczają zresztą z tonu i jako drugi serwują nam hardrockowe Waiting on You, znowu z ostrymi gitarami Page'a i dotrzymującym mu elegancko kroku Coverdale'em. Po tym początku wiadomo już, czego możemy się spodziewać. Będzie czadowo, będzie stylowo. Wszelkie obawy można wyrzucić przez okno. A dalej jest jeszcze lepiej, bo oto wchodzi Take Me For A Little While. Piękna ballada, przejmująco zaśpiewana przez Davida, z naprawdę epickim refrenem. W dodatku okraszona wyśmienitą solówką Jimmy'ego. Now my days are growing cold. All my memories been told. Thinking about the dreams we lost. Wondering how to count the cost. Now my days are growing cold. Jeśli ktoś szukał porównań z Plantem, to tutaj powtarzane przez wokalistę Make me, make me, make me jest jednym z bardziej oczywistych tropów, ale co z tego, skoro to jest po prostu świetne i chwyta za serducho. W Pride and Joy panowie znowu bawią się połączeniem numeru akustycznego i ostrego łojenia z pierwszej klasy riffem i kozackim śpiewem Coverdale'a. W momentach cichszych akcenty stopy i basu przywodzą na myśl Brown Air Stomp Zeppelinów z trzeciego albumu. Echem przeszłości jest też obecność harmoniki, na której zagrał sam Jimmy Page. Artysta miał doświadczenie w grze na tym instrumencie jeszcze z czasów pracy jako muzyk sesyjny. Teraz potrzebował sobie tylko nieco przypomnieć, jak to się robi. Efekt? Super! A jeszcze bardziej cepelinowo robi się w następnym na płycie Over Now. Tutaj ciężki, taki transowo-orientalny motyw gitarowy wsparty przez klawisze imitujące smyczki jest idealnym tłem dla opowieści Coverdale'a o niedawnym rozpadzie jego małżeństwa. Największe wrażenie robią jednak, przynajmniej jak na mnie, efekty gitarowe. Zwłaszcza moment, w którym po frazie
I Release the Dogs of War, instrument Page'a brzmi niczym warczący pies, co zresztą w opisie płyty zostało opisane właśnie jako Electric Dog. Po piętach depcze mu chyba najszybszy na płycie Feeling Hot. Jazda bez trzymaki z podwójną stopą, fajnymi pochodami basu i ostrym łojeniem całego składu. Ten numer najbardziej kojarzy mi się z dokonaniami późniejszego Whitesnake ze względu na taki swój bardziej metalowy charakter, chóralne zaśpiewy, ale i dość oklepany, za to mocno samczy tekst. Jeśli jednak przymkniemy oko i ucho na napalonego Coverdale'a, no to trudno zaprzeczyć, że mamy do czynienia z wybuchowym numerem. Płyta w ogóle świetnie operuje napięciem, nie jest jednowymiarowa, o czym świadczy kolejne na płycie w połowie akustyczne Easy Does It. No tutaj naprawdę kłaniają się klimaty trzeciej płyty Led Zeppelin, co absolutnie nie jest żadnym zarzutem. Wręcz przeciwnie, utwór wypada znakomicie zarówno w części spokojniejszej, jak i ostrej, prowadzonej elegancko pulsującym basem. Gdybym miał się czepiać jakiegoś utworu, to chyba Take a Look at Yourself. Nie dlatego, że jest kiepski, tylko dlatego, że najbardziej odstaje od reszty płyty, nosząc taki najbardziej komercyjny rys. Ale fanów tego bardziej takiego leniwego oblicza Coverdale'a, który na przykład ja bardzo lubię, powinna ta piosenka ucieszyć. A w końcówce mamy jeszcze też czadowe krzyki, za które należy się jej dodatkowa gwiazdka. A jeśli ktoś mimo wszystko tego nie kupuje, takiego grania, no to powinno mu to wynagrodzić następujące po nim Don't You Leave Me This Way, które z kolei ze swojego archiwum przyniósł Coverdale. Zaczynające się spokojnie, leniwie, tak z lekka bluesowo i nie tracące tego bluesowego klimatu aż do końca, zwłaszcza w mocnym refrenie. Mamy tutaj oczywiście zawodzące Baby, 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 które mi przynajmniej nieodmiennie kojarzy się z Plantem. Ale jak wcześniej, zupełnie mi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, zwłaszcza, że Coverdale śpiewa tu z wielką klasą i jak dla mnie wcale nie brzmi niczym jakaś nędzna imitacja czy parodia wokalisty Led Zeppelin, jak chcieliby niektórzy. Potem mamy kolejnego killera, Absolution Blues. Przy czym niech was nie zwiedzie tytuł, bo z bluesem to ma niewiele wspólnego. Ten pierwszy napisany przez nich wspólnie numer zaczyna się klimatycznym wstępem na gitarze, by nagle wybuchnąć tak wściekłym riffem, że czapki z głów. No chyba ostatni raz Page łoił tak w Wearing and Tearing na kodzie Zeppelinów. To jest drugi numer, który gna bez opamiętania do przodu, napędzany przez chwytliwy refren i stopowany tylko pozornie przez doskonałe pauzy z mocnymi akcentami. W kawałku tym Jimmy zagrał na Gibsonie Les Paulu z gadżetem o nazwie Transperformance. Była to sterowana komputerowo przystawka, która pozwalała zmienić strój gitary w trakcie gry za pomocą jednego przycisku. I can see the sun is shining.
Płytę zamyka A Prayer for the Dying. Jeśli ktoś po spokojnym początku myśli, że na koniec będzie miał chwilę wytchnienia, no to nic z tych rzeczy. Panowie pokazują rockowe pazury do ostatniej sekundy. Również w tym klimatycznym numerze o posępnej tematyce, inspirowanej przez wojnę w Zatoce Perskiej. Dobrze oddającym page'owską koncepcję światła i cienia w muzyce. Na okładce płyty widniał znak drogowy, oznaczający łączące się drogi, co miało symbolizować połączenie muzycznych ścieżek obu artystów i podążanie dalej wspólnie w jednym kierunku. Oczywiście złośliwi mogli sobie poużywać, komentując, kto jest ważniejszy, a kto mniej ważny, kto tu od początku jechał prosto do celu, a kto się podpiął, ale nie będę się zniżać do takiego poziomu, no bo i po co, skoro każdy z nich odcisnął na albumie wyraziste piętno i w mojej ocenie mogą być zdecydowanie traktowani jako równorzędni partnerzy. Oczywiście obok pozytywnych czy wręcz entuzjastycznych recenzji pojawiły się też opinie chłodniejsze. Jedni pisali, że płyta przywołuje ducha Led Zeppelin, co poczytywali jej na plus. Inni, że naśladuje Zeppelinów, czyniąc z tego zarzut. Ja osobiście problemu z tym nie mam tak długo, jak długo dostaję na krążku dobre numery, a te tutaj są pierwszorzędne. Poza tym sam zarzut kopiowania Led Zeppelin jest nieco śmieszny. Przecież Jimmy Page to w dużym stopniu Led Zeppelin. To jego riffy, solówki, pomysły aranżacyjne stanowiły w dużej mierze o wyjątkowej jakości ich muzycznej propozycji. Zarzucać mu, że przypomina swój własny zespół i własny styl, to trochę jak z tymi absurdalnymi zarzutami o autoplagiat wysuniętymi Johnowi Fogertemu, niegdyś liderowi Creedence Clearwater Revival. O czym opowiadam w epizodzie poświęconym CCR, zachęcam do obejrzenia. Złośliwych nie było jednak znowu tak wielu. A może płyta skutecznie pozamykała większości usta, bo ostatecznie przeważały recenzje ciepłe i przychylne. A wyniki sprzedażowe mówiły najlepiej o aprobacie słuchaczy. Longplay dotarł w Stanach do 5. miejsca na liście Billboard 200 i dorobił się platyny za sprzedany 1 000 000 egzemplarzy. W Wielkiej Brytanii dotarł do miejsca 4, chociaż tam sprzedało się ostatecznie jakieś 60 000 sztuk. Zadowalały też wyniki z Kanady. Platyna za 100 000 sprzedanych płyt oraz z Japonii złoto za 200 000. Odpowiedź Planta była niemalże błyskawiczna. Do nagrywania kolejnej płyty solowej zabrał się jeszcze w 1992, a ledwo 2 miesiące po premierze płyty Coverdale Page do sklepów trafiło jego najnowsze dzieło Fate of Nations. Płyta równie wspaniała, chociaż klimatycznie oczywiście inna, aczkolwiek trzeba przyznać, że z jego wszystkich solowych dokonań chyba najbardziej cepelinowa. Pamiętam doskonale, jaki byłem podjarany, gdy w takim krótkim odstępie czasu dowiedziałem się o tych wydawnictwach, a wkrótce potem mogłem usłyszeć, co takiego wypuścili moi idole. No jeśli tym ma owocować rywalizacja między muzykami, no to ja jestem jak najbardziej za. Oczywiście tak długo, jak długo gra toczy się fair również poza studiem. Niestety, publiczność tych wysiłków Planta nie doceniła. No wprawdzie w rodzimej Anglii album dotarł do miejsca 6, za to na głównym rynku, czyli w Stanach, chociaż pokrył się złotem, osiągnął pozycję zaledwie 34. W porównaniu z 2 poprzednimi albumami to była porażka. Now and Then z 1988 osiągnęło na liście Billboard miejsce 6, Manic Nirvana z 90 13. Pokazywało to również tendencję spadkową w jego notowaniach, sygnał co najmniej niepokojący, co znalazło też odzwierciedlenie w jego statusie. Podczas letniej trasy w Europie supportował Lennego Krawica, a więc gościa, który jechał na czerpaniu pełnymi garściami z dorobku Zeppelinów, Hendrixa i innych klasyków rocka. Fakt, że dodatkowo Fate of Nations przegrała w sprzedażowej rywalizacji z propozycją Page'a i Coverdale'a, z pewnością również nie poprawiał mu humoru. Nic dziwnego, że w tej sytuacji zainteresował się propozycją MTV, by zarejestrować koncert Unplugged, czyli bez prądu, mniej więcej. Topowa stacja muzyczna odezwała się do niego we wrześniu 1993 podczas jego amerykańskiego tournée w związku z serią akustycznych występów, które stały się jej znakiem rozpoznawczym, a które okazały się wielkim sukcesem chociażby dla Erika Claptona czy Roda Stewarta. MTV nie chciało jednak Planta solowego, pragnęło, aby zanurzył się w dorobku Led Zeppelin. Coś, co parę lat temu zostałoby pewnie zbyte niechętnym machnięciem ręki, teraz spotkało się z zainteresowaniem. Przy czym Robert wiedział, że jeśli ma odnieść dzięki temu sukces i skierować swoją karierę ponownie na właściwy tor, do tego projektu potrzebuje Page'a. A jeśli nie wiedział, to zostało mu to dobitnie zasugerowane przez jego ówczesnego menedżera Billa Carbishleya. Do spotkania dawnych kolegów z Led Zeppelin doszło w listopadzie 1993 roku w Bostonie.
Robert przedstawił Jimmy'emu szczegóły swojej wizji, chciał bowiem zrobić coś innego niż występujący do tej pory w MTV Unplugged artyści. Marzyły mu się nagrania z udziałem muzyków afrykańskich i arabskich, dał więc gitarzyście taśmy z motywami muzyki północnoafrykańskiej, chcąc sprawdzić, co on na to. Page zapalił się do projektu. Raz, bo lubił wyzwania. Dwa, bo oczywiście najbardziej lubił grać numery Zeppelinów i to z Plantem za mikrofonem. Trzy, bo w tej współpracy upatrywał okazję na powolne urabianie wokalisty do momentu, gdy ten zgodzi się na to Jimmy miał ochotę największą, czyli reaktywację legendy. Był też punkt czwarty. I tu wracamy do wątku duetu z Coverdale'em. Po ewidentnym sukcesie efekt ich współpracy prosił się oczywiście o trasę promocyjną i faktycznie zaplanowano tournée europejsko-amerykańskie obdzielone na kilkadziesiąt koncertów. Rzecz w tym, że nigdy do niego nie doszło. Dlaczego? No tutaj wersje są standardowo różne. Według Coverdale'a sprawę położył menadżer Page'a, ponoć niechętny całemu przedsięwzięciu i nie robiący za wiele w tym temacie. Co wydaje się dziwnym, biorąc pod uwagę, że według gitarzysty to właśnie Brian Good zachęcił go do tej kooperacji. Ale z kolei zważywszy na fakt, że Good naciskał w późniejszej fazie na odsunięcie Coverdale'a od projektu i że już w kolejnym roku jego miejsce zajął ówczesny opiekun Planta Bill Carbishley, może faktycznie coś było na rzeczy. Według innej, oficjalnej wersji, zainteresowanie trasą było słabe, sprzedaż biletów szła kiepsko i w efekcie z pomysłu zrezygnowano. Ponoć promotorzy obserwujący gorączkę na grunge nie byli zbyt chętni ładować kasę w organizowanie koncertów weteranów klasycznego hard rocka. No ale jak to? Solowa trasa Page'a po Outrider sprzedawała się przecież dobrze. Ludzie cały czas byli spragnieni choćby odprysków Zeppelina. Teraz artyści mieli na koncie album z czołowej dziesiątki Billboardu, no więc jakim cudem koncerty się nie sprzedawały? Najprawdopodobniej przeliczono się z rozmachem, co potwierdza Guy Pratt, basista znany ze współpracy z Pink Floyd, prywatnie zięć Ricka Wrighta, który w 1993 został przyjęty do koncertowego składu obok Dennego Carmassi na garach i Bretta Tagla na klawiszach. Jak wspomina, trasę zaplanowano po dużych halach, po angielsku arenas, liczących zwykle między 10 a 20 tysięcy miejsc, a to były miejsca dla naprawdę topowych wykonawców. Gdyby zamiast aren skoncentrowano się na mniejszych salach, po angielsku theaters, z miejscami w granicach zwykle od 1 do 5 tysięcy, wynik mógłby być zupełnie inny. Zdaniem Pratta, Page nie miał nic przeciwko graniu w mniejszych obiektach, jednak Coverdale uważał to za opcję poniżej ich poziomu i statusu. Jaka by przyczyna nie była, fakt pozostaje faktem. Światowe tournée zostało odwołane, zespół pojawił się tylko na 7 koncertach w Japonii w grudniu 1993, zaczynając od 2 koncertów w hali Budokan w Tokio, tej samej, w której Whitesnake dało ostatni koncert 3 lata wcześniej. Jimmy koncertował ostatni raz w kraju kwitnącej wiśni podczas tournée z Led Zeppelin w 1972, więc chętnie zagrał dla tamtejszej publiki i to nie tylko numery z najnowszego albumu, bo w repertuarze występów znalazło się również miejsce na hity Whitesnake, Here I Go Again, Still of the Night i Slide It In i Led Zeppelin, m.in. Rock and Roll, Kashmir i Black Dog. Niestety po wyjeździe do Japonii zakończyła się wszelka aktywność duetu, nie tylko koncertowa. Zdaniem Coverdale'a menadżer Jimmy'ego nalegał, by zrobić sobie przerwę. Najpewniej po to, by gitarzysta mógł się zaangażować w dużo bardziej spektakularny projekt, jakim była współpraca z Plantem nad akustycznym programem dla MTV. I tak panowie rozstali się. Bez awantur, bez wzajemnych pretensji i oskarżeń, aczkolwiek, jak podejrzewam, z pewnym niedosytem. Według słów wokalisty, po ostatnim koncercie uścisnęliśmy sobie dłonie, życzyliśmy powodzenia i tyle. Coverdale chciał poświęcić się karierze solowej, ale pod wpływem nacisków wytwórni jego kolejny album sygnowany był również nazwą Whitesnake. Prawdziwie solowy album nagrał dopiero kilka lat później, a potem znowu wydał kilka albumów pod szyldem Whitesnake. Page, zgodnie z oczekiwaniami, połączył siły z Plantem, by nagrać doskonale przyjęty album No Quarter, Jimmy Page and Robert Plant Unleaded, a później jeszcze nowy album studyjny Walking into Clarksdale. Ale to już są wątki na osobne historie. Z perspektywy czasu, dzięki współpracy z Coverdale'em, Page nabrał na nowo pewności siebie jako kompozytor i po raz kolejny zabłysnął swym talentem, bo moim zdaniem jest to jego najlepsze niecepelinowe dzieło. Być może był to też doping dla Planta, który nagle, zorientowawszy się, że jego dawnego gitarzystę stać na skok w bok, w dodatku udany, poczuł ukłucie zazdrości i doszedł do wniosku, że wspólny projekt to może jednak nie jest taki zły pomysł.
Oczywiście to już jest tylko gdybanie, teorie spiskowe, więc może poprzestajmy na tym, że jako słuchacze zostaliśmy z kolejną kapitalną płytą w ręku, za co powinniśmy być wdzięczni wszystkim bokom tego muzycznego trójkąta. Sam Jimmy po latach wciąż jest z longplaya bardzo zadowolony i stwierdza krótko: nie ma na nim żadnej lipy, także pod względem technicznym. Chciałem pokazać, że wciąż żyję, że zasuwam. Z tego punktu widzenia album był całkowitym sukcesem. David Coverdale wtóruje mu, dodając: ten projekt dał nam mnóstwo energii i tchnął życie w nasze muzyczne dusze. Stworzyliśmy razem album, z którego będę dozgonnie dumny. I co ciekawe, swój osąd na temat albumu po latach złagodził Robert Plant, przyznając: naplotłem na jej temat, czyli tej płyty, sporo bzdur, ale z perspektywy czasu wydaje się dość fajna. No pewnie, że jest fajna. A ja gorąco Was zachęcam, byście sami się o tym przekonali. Dziękując Wam jednocześnie za poświęcony czas i uwagę. Jeśli się podobało, zachęcam do pozostawienia komentarza i łapki w górę, a także do udostępniania czy w ogóle do subskrypcji kanału. Zachęcam również do oglądania innych odcinków, do wizyt na fanpage'u Muzycznego Subiektywu, jak również do wspierania kanału symboliczną kawką, którą można postawić na stronie supi.pl od Patronite. Link znajdziecie w opisie odcinka i opisie kanału. Serdecznie dziękuję za wszelkie okazywane przez Was wsparcie i wszystkie działania, które pomagają rozwijać Muzyczny Subiektyw. Jest mi niezmiernie miło otrzymywać od Was tak pozytywny feedback i zachętę do dalszej działalności. Pozdrawiam wszystkich gorąco i do zobaczenia niebawem.